Więc tak jak Filip powiedział, troszkę opowiem takiego kontekstu tego, jak Pan Bóg już działał w moim życiu i potem podzielę się z Wami dużą rzeczą, która dzieje się obecnie i która jest przede mną. Więc od kiedy pamiętam, słyszałam o Bogu i mogłam się o Nim uczyć. Od kiedy też byłam małą dziewczynką, mogłam jeździć na obozy chrześcijańskie, gdzieś mogłam słyszeć Ewangelię, słyszeć dobrą nowinę i też słyszeć takie wyzwanie do tego, żeby osobiście gdzieś tą Ewangelię przyjąć i poznać Pana Boga właśnie w taki sposób. Ale pomimo tego, co wiedziałam i pomimo tego, co słyszałam o Bogu, moje życie było już jako dziecka zaprzeczeniem tego, co Bogu się podoba, zaprzeczeniem temu, co dobre, zaprzeczeniem generalnie temu, w co wierzyli ludzie dookoła mnie. Więc buntowałam się przeciwko temu. I w 2012 roku znowu pojechałam na letni obóz, znowu mogłam usłyszeć treść dobrej nowiny, ale tym razem sytuacja wyglądała dla mnie inaczej, bo po tym takim wieczorze ewangelizacyjnym był moment, w którym można było podejść do swojego wychowawcy obozowego, do swojego lidera i porozmawiać z nim o tym właśnie, co się zadziało, co się usłyszało. I ja z koleżankami podeszłyśmy, zostałyśmy po modlitwie, żeby porozmawiać z naszą liderką i ona zapytała się nas, dlaczego zostałyśmy, dlaczego chciałyśmy z nią porozmawiać. I ja na to powiedziałam, że ja już jestem nawrócona, ja przyszłam tylko posłuchać. No ale tamtego wieczoru zobaczyłam, że nie jest to prawdą. Zobaczyłam, że naprawdę potrzebuję Boga, że potrzebuję Jego przebaczenia, że jestem bardzo, bardzo daleko od Niego i że potrzebuję Go osobiście. Zrozumiałam, że nie jestem Jego dzieckiem i że nigdy Mu nie zaufałam. Więc to był dzień, w którym ta sytuacja się zmieniła. To był dzień, w którym narodziłam się na nowo na tej duchowej płaszczyźnie, gdzie zrozumiałam, że potrzebuję właśnie Boga osobiście i to był dzień, w którym zaczęła się moja osobista relacja z Panem Bogiem. I ta decyzja nie zmieniła jedynie czy aż tej mojej wiecznej perspektywy i mojej właśnie wieczności, tego, że wierzę, że po śmierci będę z Nim, ale zmieniła też moją rzeczywistość tutaj codzienną. I od tamtego czasu moje życie nabrało zupełnie celu niż wcześniej. Już pamiętam od czasu, kiedy byłam nastolatką, miałam 14 lat, ja mogłam jeździć na obozy, żeby pomagać w ich organizacji, żeby opowiadać dzieciom Ewangelię i widzieć, jak one odpowiadają na tę Ewangelię, widzieć, jak po prostu oddają swoje życie Panu Bogu. Mogłam też później angażować się w służbę młodzieżową i nadal to robię. Mogłam prowadzić grupki dla dziewczyn, śpiewać w zespołach uwielbienia, prowadzić innych w modlitwie. Potem też organizować sama takie obozy wspólnie z innymi ludźmi i znów doświadczać cudu zbawienia w życiu wielu innych osób. Teraz też mogę towarzyszyć dziewczynom we wzroście duchowym, w tym, żeby poznawały Boga, żeby one stawały się uczniem Jezusa. I mam przywilej właśnie służyć w różnych innych kontekstach, w których można by opowiadać różne piękne rzeczy. Przykład tego to Fusion, o którym mówiłam Wam wcześniej w trakcie ogłoszeń. I mówię o tym dlatego, że wierzę mocno, że Bóg powołuje nas do czegoś więcej niż tylko bycie z Nim, ale bycie z Nim i to jakby i odpowiadanie na Jego powołanie. On, pomimo tego, że my nie musimy już nic więcej zrobić do swojego zbawienia, oprócz tego, co On już uczynił, co Jezus uczynił na krzyżu, to On zaprasza nas do służby dla Niego i dla ludzi. I właśnie takie życie ucznia Jezusa też ja chcę prowadzić dalej. I dlatego też tutaj jestem, żeby opowiedzieć Wam o tym, co Pan Bóg czyni i do czego powołuje mnie obecnie. I mówię o tym dlatego, że właśnie jestem częścią tutaj Kościoła i gdzieś też chciałabym Was zaprosić do tego, żebyście towarzyszyli mi w tym, co przede mną. Bo przede mną duże zmiany. Obecnie w czerwcu bronię tytuł magistra psychologii tutaj na Uniwersytecie Gdańskim, a w międzyczasie dostałam się do seminarium teologicznego w Stanach Zjednoczonych w Teksasie, gdzie wyjeżdżam w sierpniu, żeby studiować biblijne poradnictwo. Będę studiować właśnie ten kierunek, dlatego że chcę połączyć tą moją profesjonalną wiedzę psychologiczną z biblijną i teologiczną perspektywą,
żeby właśnie później móc działać tutaj w Polsce. Ponieważ w Polsce mamy bardzo mało wykształconych psychologów, którzy jednocześnie też są wierzący i którzy są biblijnie, teologicznie wykształceni. Nie mamy też możliwości w Polsce studiowania na dobrym poziomie tego kierunku biblijnego poradnictwa. Stąd mój wyjazd, który ma przyczynić się do tego, że po moim powrocie będę mogła w różnych formach pomagać chrześcijańskim organizacjom i kościołom w Polsce w zakresie zdrowia psychicznego, ale w szerszej perspektywie ma przyczyniać się do tego, o czym opowiadałam wam wcześniej, czyli ma przyczyniać się do działań ewangelizacyjnych i uczniowskich tutaj w naszym kraju, bo właśnie to jest ten nadrzędny w moim życiu cel i też chciałam zachęcić was do tego, żeby to było też celem w waszym życiu, żeby odpowiadać na to powołanie Pana Boga, do którego On nas zaprasza. Więc moje studia w Dallas są bardzo ważną częścią mojej misji, częścią mojego powołania. Mają przygotować mnie do służby Bogu i ludziom właśnie dlatego, że te potrzeby są ogromne, więc właśnie na to chcę też odpowiedzieć. I właśnie też dlatego zniknę na jakiś czas z naszego kraju, więc tak ta moja sytuacja wygląda. I chciałam was zaprosić do tego, że jeśli bylibyście chętni bardziej intencjonalnie się o mnie modlić i o to, co przede mną w trakcie moich studiów, to żebyście dali mi znać, czy napisali do mnie, czy odezwali się po nabożeństwie. Ja chętnie dodam was do listy osób, które już dołączyły do takiej pomocy mi i na pewno w jakiejś formie będę wysyłała jakieś update'y odnośnie tego, co tam się dzieje, jak się mam i może jakieś prośby modlitewne odnośnie tego, co będzie się działo. I na końcu chciałabym przeczytać też słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza, które wypowiedział zaraz przed tym, jak odszedł do Ojca, do nieba. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku.